Cześć, witam serdecznie, tu Paulina i kanał Innymi Oczami. Witam się z Wami serdecznie. No, po takiej dłuższej przerwie, znaczy się dłuższa, nie dłuższa, może tydzień czasu nic nie kręciłam, bo nie było po prostu czasu na ten moment i bardzo dużo się działo i różnych rzeczy i po prostu nawał terminów. Ale z czym do Was przychodzę, powiem Wam szczerze tak. Jak wiecie, w Niemczech teraz w niedzielę 23 lutego bieżącego roku, czyli 2025 roku, odbędą się wybory na kanclerza Niemiec. I powiem Wam szczerze, ja z racji tego, że mając tutaj obywatelstwo, mogłam głosować. No i robiłam to pierwszy raz, no bo niedawno je dostałam, tak? No, nie czarujmy się. Wiecie, no dostałam je właściwie chyba w zeszłym roku. Dobra mówię? Nie wiem, bo musiałam w dowód spojrzeć, ale no jakoś tak. W każdym razie powiem Wam szczerze, że dzięki temu mogę głosować. No, dużo ułatwień właściwie mam w tym sensie, że przykładowo jak idę na pocztę i pani mi się pyta o dowód, to mogę pokazać ten niemiecki, tak, z niemieckim adresem, bo nie na każdej poczcie tak jest, ale akurat u nas, tu gdzie mieszkam, jest takie towarzystwo starszych pań sprzedawczyń i one bardzo patrzą, czy jest adres. Raz miałam problem z paczką od Kacpra i tam było moje imię i nazwisko i pokazała mi jakiś polski dowód i to nie wystarczyło. Mój mąż musiał wyjść z auta, żeby jej pokazać niemiecki dowód z niemieckim adresem. No bo wiadomo, on ma pochodzenie, no to całkiem inaczej to funkcjonuje, tak od urodzenia już ma ten dowód właściwie i gdzieś tam, no. Czy na, no bo przez pochodzenie sobie zrobił to no niżej od urodzenia, ale po prostu później sobie go wyrobił, jak już był dorosły właściwie, bo chciał. No i powiem Wam szczerze, u mnie uzyskanie obywatelstwa nie trwało zbytnio długo. Same kompletowanie właściwie dokumentów to jest, powiem Wam szczerze, złożenie wniosku nie trwa aż tak długo. No, przepracowanie tego wniosku, no może rok czasu. U mnie to trwało, jak to liczyłam, 7-9 miesięcy, coś takiego. Ale wiecie, wszystko ma swoje rzeczy. No jest bardzo dokładnie sprawdzane, co, dlaczego i tak dalej. I dokumenty od męża, jak to jest, czy on ma pochodzenie, czy on tutaj jest obywatelem, bla bla i takie rzeczy. Czy ile ja pracowałam, co robiłam. Wiecie, jak się tutaj skończy szkołę, to nie musicie okazywać testu o znajomości tutaj kulturowej, politycznej, czy nawet przykładowo nie musicie testu językowego robić na B1, ale ja akurat mając tutaj swoje początki w Niemczech, musiałam zrobić sobie testy językowe, gospodarcze, polityczne i tego typu sprawy i miałam tą sprawę zamkniętą. I to jest, można powiedzieć, ważne właściwie do śmierci. No i po prostu złożyłam te dokumenty. Chcieli wiedzieć, co robię, ile pracowałam tu i takie różne rzeczy. No i wiecie, tutaj można mieć podwójne obywatelstwo, więc polskie obywatelstwo jak najbardziej sobie zachowałam i no i po prostu już mam ten dowód, tak? Ten dowód, paszport i takie tam rzeczy. No i wracając do rzeczy, głosowałam pierwszy raz tu w Niemczech i jak się głosuje, dostajecie najpierw list. Musicie go wypełnić, czy idziecie do lokalu wyborczego, czy chcecie głosować listownie. Ja w tym roku zdecydowałam się na głosowanie listowne, ponieważ no nie idzie za bardzo do lokalu wyborczego, może by szło pójść, ale po prostu nie chcę Kacprowi robić stresu, no bo Robert pracuje też w weekendy i
po prostu nie idzie inaczej, nie ma czasu na to i ani głowy, ani po prostu nie chce się tym stresować. I na spokojnie zrobiliśmy sobie, żeby mieć wybory listowne. Dla pracujących to jest jak najbardziej najlepsza rzecz, jaka może być. Nie trzeba nigdzie chodzić. Tylko tyle, że pójdziecie sobie na pocztę albo wrzucicie do jakiejś skrzynki, no bo jest to taki list, że nie musicie go przyklejać na niego znaczka. No i macie tak, jedną dużą kopertę i w niej są dwie koperty. Biała na kartę do głosowania i różowa, do której pakujecie kartę do głosowania i oświadczenie, że wypełnialiście kartę do głosowania samodzielnie, albo oświadczenie, że jesteście taką osobą, która za Was tam, że macie osobę, która za Was decyduje, tak? Nie wiem, ktoś jest niepełnosprawny i musiał mieć pomoc w wyborach i tak dalej, no to ta osoba musi się podpisać jako ten opiekun, tak? No i pamiętajcie, że kartę do głosowania pakujecie do tej białej koperty bez tego podpisanego oświadczenia i podpisane oświadczenie wkładacie do różowej koperty z zaklejoną białą kopertą z tym kartą do głosowania. No i po prostu wrzucacie sobie do skrzynki. No i tak pierwszy raz robiłam. No, było to krótkie, przeczytałam tą całą instrukcję. No, zagłosowałam sobie. Zostawiam to w tajemnicy na kogo, nie będę się na ten temat wypowiadać. Każdy ma swoje własne zdanie, także wiecie, jeśli chodzi tutaj o takie rzeczy, no ciekawe. Jestem aż ciekawa, kto tu wygra. Niby sondaże pokazują różnie w telewizji i tak dalej, ale po prostu poczekam parę dni, zobaczymy, co się będzie działo. Nie jest to kanał polityczny, ale po prostu chciałam nadmienić, bo mieszkam w Niemczech i chciałam Wam troszeczkę tego życia pokazać, opowiedzieć, więc także taki temat na dziś. Do zobaczenia, cześć!